Witam szanowne koleżanki i kolegów morszczaków, z tej strony Rafał. Tutaj uruchomiłem ten kanał za namową kolegów, którzy prosili mnie, abym krótko przedstawił sposób prowadzenia swojego zbiornika tylko na odpieniaczu zewnętrznym oraz na kaskadzie. Korzystając z okazji, chciałem na samym początku życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, tradycyjnie, aby był lepszy niż ubiegły. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi w obecnych trudnych czasach. Wracając do zbiornika, tutaj jak możecie zobaczyć, zbiornik jest prowadzony właśnie tylko na kaskadzie i na odpiniaczu zewnętrznym. Wymiary zbiornika to 120 na 50 na 50, w sumie 300 litrów, no aczkolwiek wody jest troszkę mniej, około 270 litrów, tutaj tak jak mierzyłem. Co mogę powiedzieć o tym zbiorniku? Zbiornik ma w październiku skończone 2 lata. Wcześniej miałem inne zbiorniki, głównie Reef Max. Przez 2 lata prowadziłem Reef Maxa z mniejszym, większym powodzeniem. Nie było jakichś problemów, aczkolwiek z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że trzymanie parametrów w dużym zbiorniku jest znacznie prostsze niż tutaj w mniejszym zbiorniku. Także akwarystyką morską w sumie zajmuję się już około 7-8 rok. Na początku, no to tradycyjnie myślę, że to były koralowce miękkie, później LPS-y, no i tutaj jak każdy, myślę, ambitny morszczak, SPS-y to jest to, co tutaj w tej chwili lubię i w co celuję na przyszłość. Odnośnie zbiorników właśnie w przeszłości, tutaj macie na zdjęciu mojego Reef Maxa, którego prowadziłem 2 lata. Myślę, że bardzo dobry zbiornik na start, nie było tutaj jakichś problemów, no ale przyszedł moment, aby zająć się czymś ambitniejszym. Także wystartowałem z obecnym zbiornikiem, tak jak wcześniej wspominałem, było to 2 lata temu, troszeczkę więcej niż 2 lata temu. Część z żywej skały włożyłem właśnie z Reef Maxa. Jeżeli chodzi o wodę, tutaj fajnie widać na tym zdjęciu, wodę udostępnił mi jeden bardzo fajny sklep z błazenkiem w tle, za co jestem tutaj i byłem ogromnie wdzięczny. Jeżeli chodzi o sposób dojrzewania, zalałem tą wodą, nie było jakichś problemów, tam było około 200 litrów wody do tego zbiornika, to była woda żywa, reszta tutaj to już była solanka. No i rozpoczął się proces dojrzewania. Jak każdy zbiornik tutaj nowy, trzeba było to przejść. Na początki nie były łatwe, to dojrzewanie tutaj ruszyło. Tutaj za chwilkę zobaczycie filmik krótki, jak to wyglądało na samym początku. Generalnie ruszyły okrzemki, ruszyły glony. Może nie było ich jakoś, nie wiem, bardzo duże ilości, ale jednak to się tutaj pojawiło no i kwestia czekania. Trzeba było przeczekać generalnie aż to dojrzewanie się skończy. Na szczęście amoniaku na samym początku nie miałem w tym zbiorniku. Były wysokie parametry NO3, także te procesy azotowe tutaj ruszyły. Tutaj na tym filmiku widzicie, że akwarium jest zasiedlone już koralowcami, ale musiałem to zrobić ze względu na to, że przy przesiadce z Reef Maxa część, no głównie żywą skałę przeniosłem do tego zbiornika. Jakichś strat tutaj nie było, jeżeli chodzi o ryby i koralowce. Także z czasem to się wszystko ustabilizowało. Parametry się ustabilizowały i już pomału zacząłem zasiedlać zbiornik innymi koralowcami. Na początku to były LPS-y, później tutaj SPS-y. Także tak jak wcześniej wspominałem, zbiornik jest prowadzony tylko na kaskadzie Tidal 110. Tutaj na filmiku jest jeszcze
kaskada mniejsza, mniejszy tidal, tam jest chyba 70 lub 75, już nie pamiętam. Ale niestety po około 2 latach, niecałych 2 latach ta kaskada się popsuła. Generalnie ona chodziła przez godzinę, potem była przerwa 5-minutowa, potem znowu to chodziło. Dlatego wymieniłem na 110, ale jestem z niej bardzo zadowolony. No tutaj na tym filmiku już widać, że okrzemki, glony zniknęły. Co ciekawe, można zauważyć, że w tej chwili już nie ma piasku. Generalnie odessałem piasek mniej więcej po paru miesiącach ze względu na to, że aragonit, który tutaj stosowałem, on w nim bardzo dużo zanieczyszczeń, bardzo dużo detrytusu się gromadziło, dlatego padła taka decyzja, aby ten piasek aragonit tutaj odessać. Co myślę, że było dobrą decyzją. No oczywiście część jest zwolenników piasku, część jest przeciwników, na pewno więcej jest zwolenników zbiornika z piaskiem, aczkolwiek no, z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że parametry, które tutaj trzymam w tej chwili w tym zbiorniku, myślę, że o wiele łatwiej je trzymać przy braku piachu niż przy piachu. Takie moje przemyślenia i tylko myślę, że nie moje, że w przypadku LPS-ów i miękkich także ten piasek jest fajną rzeczą, która tutaj urozmaica wygląd baniaku. W przypadku tutaj SPS-ów, no jednak te parametry muszą być trzymane na odpowiednim poziomie. Także jeżeli chodzi o... Ja myślę, że dzisiaj nie będę Wam dokładnie opowiadał, co jest w tej kaskadzie, jak te procesy wynikają. Ja myślę, że na następnych filmikach dokładniej to opiszę. Dzisiaj chciałem Wam tylko tutaj pokazać, jak to wygląda, jak wystartowałem w ogóle z tym zbiornikiem. A już w następnych filmikach sukcesywnie, dokładnie przedstawię generalnie jakie oświetlenie stosuję w tym zbiorniku. No bo myślę, że najważniejszymi parametrami przy sukcesie zbiornika morskiego to jest właśnie oświetlenie, odpowiednia cyrkulacja i generalnie biologia w akwarium. Także myślę, że to jest bardzo istotne, o ile nie najważniejsze. Jeżeli chodzi o parametry w tym zbiorniku, na chwilę obecną PO4 to mam mniej więcej 0,03 do 0,07. NO3, gdybym nie dodawał z zewnątrz, miałbym 0, co może nie to, że bardzo niekorzystnie, ale niekorzystnie wpływa na LPS-y, które są, owszem, one się rozwijają, ale nie pompują się tak jak powinny, dlatego NO3 dodaję tutaj z zewnątrz z firmy Colombo mniej więcej 4 ml każdego dnia, co znacznie polepszyło tutaj wygląd LPS-ów. Tutaj głównie, jak widzicie, z LPS-ów mam eufilie, które naprawdę przyrosty mnie szokują, tych koralowców. Z małej szczepki 2 lata temu tutaj możecie zobaczyć po prawej stronie, że już są dwie potężne, wielkości mniej więcej, nie wiem, piłki doręcznej, jak się napompują, każda z osobna. Także muszę je już pociąć, ewentualnie wydać, bo strasznie parzą koralowce i nie tylko koralowce. Ostatnio miałem przygodę tutaj z nimi, jak przestawiałem skałkę w baniaku. Troszeczkę mnie poparzyły. Myślę, że też na jednym z odcinków przedstawię, jak to wygląda, pokażę, bo doznania raczej nie są przyjemne. Także tutaj na tym ujęciu widzicie oświetlenie tutaj, które mam. To jest lampa ATI 6x54 T5, lampa ściemnialna, co jest fajną rzeczą. Można sobie fajnie wyregulować wschody i tutaj zachody słońca. Dodatkowo mam dwie lampy LEDowe Jebało AK60. Nie jest to jakaś generalnie rewelacja. Też zrobię o nich osobny film, ponieważ parę razy już się popsuły, aczkolwiek można je w prosty sposób tutaj naprawić i uruchomić do życia tutaj znowu. Także też dokładny filmik tutaj zrobię, w jaki sposób, jakie są godziny, jeżeli chodzi o te oświetlenia, ile te lampy świecą, z jakim natężeniem, jak to wpływa na koralowce, bo to jest też, myślę, bardzo,
bardzo istotne. Tutaj na tym ujęciu jest tak, z łapy zrobiłem filmik, takie ujęcie, jak to generalnie wygląda od góry. Praca odpieniacza właśnie Delteka. Bardzo dobry odpieniacz, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony, aczkolwiek ma swoje również wady. Je te również przedstawię na osobnych filmikach. Generalnie z zamysłem tego filmiku jest to nie negowanie, ani nie wiem, nie zachwalanie za wszelką cenę akwarium, że musi być tutaj bez sampa. Ja myślę, że i obecność sampa i brak sampa w niektórych przypadkach może być zaletą, ale może być też wadą. Generalnie ja zdecydowałem się na zbiornik bez sampa ze względu na małą powierzchnię tutaj, którą mam do zagospodarowania. Generalnie wada braku sampa, no to przede wszystkim tutaj, jak widzicie, no odpieniacz kaskada jest na zewnątrz, nie jest to ukryte, także nie jest to zbyt estetyczne generalnie, aczkolwiek można się do tego przyzwyczaić. No i też powierzchnia w kaskadzie też jest ograniczona. No ja w tej chwili mam w kaskadzie tylko kulki Maspekta, też tutaj pokażę, nie mam nic poza tym, nawet gąbki waty wywaliłem, jestem z tego też zadowolony, aczkolwiek no, w przypadku podbicia jakichś parametrów no jest konieczność zastosowania jakiegoś węgla, absorberów, nie wiem, na fosforany na przykład. Także ta powierzchnia jest ograniczona. Zrobię o tym osobnym generalnie też film, pokażę, że jak to wygląda. Także już tak na zakończenie, aby Was tutaj nie zanudzać, myślę, że w następnych odcinkach już bardziej szczegółowo każdy element opiszę, pokażę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie tutaj w komentarzach. Może macie jakieś pomysły na następne filmy. Też tutaj postaram się coś zrobić, wymyśleć i tutaj przedstawić. Także jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, udostępniajcie, zapraszajcie znajomych i myślę, że seria będzie ciekawa. Pozdrawiam.